Rzut oka na geopolitykę z ostatnich 24 godzin w części drugiej. Kilka słów o polityce odstraszającej Chin, które pokazały nową broń, a w zasadzie należy to traktować jako pokazanie środkowego palca Trumpowi. Rozpoczynamy od agencji USA, czyli Reuters, który informuje, że administracja USA przyznała Jordanii wyjątek w udzielaniu grantów na kluczowe projekty, w tym największą inwestycję odsalania wody, zabezpieczając finansowanie o wartości milionów dolarów, które miały zostać odcięte. To wzmocnienie partnerstwa ma kluczowe znaczenie dla stabilności rejonu Bliskiego Wschodu i zabezpieczenia dostaw wody dla Amanu. Następna informacja dotyczy rynku obligacji, gdyż ujawnia się coraz wyraźniejszy sygnał, że Fed powinien obniżać stopy procentowe. Wskazuje na to spadek rentowności długu skarbowego oraz słowa sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta. Należy odnotować, że mimo mieszanych sygnałów handlowych, wyniki za pierwszy kwartał tego roku dużych banków zachowują się przyzwoicie, a nawet podtrzymują one ambitne cele zysku, pomimo niepewności rynkowej. Europa Zachodnia. Co ciekawe, szwajcarski rząd zaproponował przeprowadzenie opcjonalnego referendum w sprawie pogłębienia więzi z Unią Europejską, co jest ewenementem w polityce neutralnego kraju i może wpłynąć na dalszy kształt stosunków Szwajcarii z Brukselą, a w strefie euro widzimy ożywienie gospodarcze. PKB strefy euro wzrosło w pierwszym kwartale szybciej niż prognozowano, sygnalizując mocny start roku, zanim sygnały handlowej wojny z USA i umocnienie waluty zaczną hamować wzrost. A teraz kilka słów, co wydarzyło się ostatnio w Chinach. W kwietniu 2025 roku chińscy badacze przeprowadzili serię testów nowego rodzaju niejądrowej bomby wodorowej opartej na wodorotlenku magnezu, magnezowodór, która generuje białą, trwającą ponad 2 sekundy kulę ognia, aż 15 razy dłużej od odpowiedniego o tej masie ładunku TNT. Urządzenie, ważące niecałe 2 kg, wykorzystuje uwalnianie wodoru z magnezowodoru pod wpływem ciepła, co wyzwala silną reakcję egzotermiczną bez udziału materiałów rozszczepialnych. W kontrolowanym teście stwierdzono temperaturę fireballu przekraczającą 1000 stopni Celsjusza i ciśnienie fali uderzeniowej sięgające 428 kPa na wysokości 2 metrów. Choć technologia ta oferuje możliwość precyzyjnych uderzeń termobarycznych, budzi obawy o nowy rodzaj broni o dużej sile rażenia. Test wywołał zaniepokojenie w środowiskach wojskowych i dyplomatycznych. To przełom w broni termowojennej, która może być użyta do precyzyjnych ataków na instalacje wojskowe, ale też stwarza ryzyko eskalacji konfliktów. Business Standard zwrócił uwagę, że technologia ta jest częścią szerszej strategii czystszej broni opartej na alternatywnych paliwach, co uderza w dotychczasowe koncepcje rozbrojenia chemicznego i termicznego. Z punktu widzenia taktycznego, broń oparta na magnezowodorze umożliwia uderzenia w przestrzeniach zamkniętych, gdzie długo paląca się kula ognia i fala ciepła mogą zniszczyć bunkry, magazyny amunicji czy pojazdy opancerzone, minimalizując przy tym skażenie radioaktywne. Jednakże eksperci ostrzegają, że rozwój takiej technologii stawia pod znakiem zapytania dotychczasowe traktaty o kontrolę broni termobarycznej i konwencje o broni chemicznej, wymagając nowych regulacji międzynarodowych. Chyba to zdanie jest najważniejsze, gdyż nie łamiąc konwencji dotyczących zasad używania broni atomowej, Chiny dysponują równie potężnym środkiem bojowym, który jednak nie ma promieniowania pierwiastkami radioaktywnymi. Jednakże w obliczu przebiegu testów kilkanaście zachodnioeuropejskich think tanków oraz agencje ONZ rozpoczęły analizy, czy broń oparta na magnezowodorze powinna być objęta ramami prawnymi dotyczącymi broni konwencjonalnej czy chemicznej. Trwają konsultacje w ramach konferencji rozbrojeniowej w Genewie nad ewentualnym włączeniem takiej technologii do zakazu użycia lub nad kontrolą produkcji i transferu. Z pewnością taki pokaz możliwości militarnych Chin nie jest przypadkowy. Chiny, jak dotychczas, raczej w ciszy rozwijały swój arsenał militarny. Wydaje się, że odpowiedź tkwi w coraz to bardziej napiętych stosunkach chińsko-amerykańskich. Być może jest to pokazanie środkowego palca. Napiszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie.